Cześć, tu Radek. W ostatnim filmie powiedziałem, że od teraz będę starał się wstawiać filmy w każdy lub w co drugi piątek o godzinie 17. Jednak czasami będą odcinki specjalne. Dziś właśnie jest taki odcinek. Kanał Autostrady Polska osiągnął 40 000 subskrypcji. Dla jednych może nie jest to zbyt dużo. Jednak osobiście bardzo się z tego powodu cieszę i dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie, wrzucacie świetne i budujące komentarze oraz wspieracie mój kanał. Tak jak wspomniałem wielokrotnie, zakładając kanał, nie spodziewałem się, że kogoś moja pasja może zainteresować. Teraz widzę, jak wiele osób interesuje się drogami oraz szeroko pojętą infrastrukturą. Dziękuję również patronom, którzy wspierają mój kanał. Dzięki temu mogę jeszcze bardziej się rozwijać i tworzyć filmy, o których wcześniej nawet nie marzyłem. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, czym się zajmowałem, jak byłem mały. Od początku życia chciałem zajmować się drogami. Gdy miałem kilka lat, zacząłem wymyślać różne miasta, które łączyłem drogami. W 1988 roku, gdy miałem 10 lat, kupiłem drogową mapę Polski. To, co widzicie, to moja propozycja poprowadzenia autostrad w Polsce. Mapę tę, oprócz mojej rodziny, nikomu wcześniej nie pokazywałem. Więc można powiedzieć, że po 34 latach mapa ujrzała światło dzienne. Trzeba zacząć od tego, że rysując nowe drogi na mapie, sugerowałem się jedynie swoją wyobraźnią. Wszystko, co widzicie, wymyśliłem i narysowałem sam. Trzeba pamiętać, że nie było wtedy internetu. Nie miałem informacji, które drogi są planowane. Nie wiedziałem również, czy na przykład za miesiąc nie rozpoczyna się gdzieś jakaś budowa. Teraz już wiem, że wtedy nie budowało się praktycznie nic. Omówię na szybko główne autostrady, które narysowałem. Zaczynamy od autostrady A1. Na mojej mapie zaczyna się podobnie jak teraz w okolicy Gdańska. W północnej części kraju A1 przebiega bardzo podobnie jak obecnie. Zmiana jest w okolicy Kutna, gdzie moją autostradę A1 poprowadziłem po zachodniej, a nie wschodniej stronie miasta. Później znowu jest podobnie do obecnej A1, aż do Częstochowy. Od Częstochowy moja A1 przebiega po wschodniej stronie od DK91. W okolicy Dąbrowy Górniczej zaprojektowałem rozwidlenie w kierunku Górnego Śląska oraz w kierunku Krakowa. Później A1 przebiega koło Będzina, Sosnowca, Katowic, Tychów i włącza się w czeską sieć dróg w Cieszynie. Przenosimy się na autostradę A2. Teraz trudno mi powiedzieć dlaczego, ale poprowadziłem A2 na południe od Świebodzina. Następnie przebiega podobnym śladem jak obecnie. W okolicy Kostrzyna włączyłem A2 w obecną DK92. Później od wrześni przechodzi śladem istniejącej A2. Duża zmiana jest w okolicy Koła. Postanowiłem zaprojektować A2 wzdłuż DK92. Pominąłem całkowicie Łódź. Teraz bym tak nie zrobił, bo poprowadzenie A2 bliżej Łodzi uważam oczywiście za świetny pomysł. Moja A2 do Warszawy dociera w okolicach Bemowa. Tutaj A2 wpina się w obwodnicę Warszawy, którą nazwałem w głowie A100. Obwodnicę Warszawy zaprojektowałem w znacznej odległości od miasta, zupełnie inaczej niż to jest obecnie. Po drugiej stronie Wisły A2 przechodzi poniżej DK92. Dopiero w okolicy Siedlec wchodzi w ślad istniejący, czyli tak jak jest właśnie w budowie. Kolejna droga to autostrada A3, którą zacząłem od Wolina. Uważałem, że na odcinku od Świnoujścia do Wolina powinna iść śladem wspólnym z DK3. Od Wolina A3 idzie zupełnie innym śladem, aż do węzła po północno-wschodniej stronie Szczecina. Tutaj zaprojektowałem duży węzeł, gdzie A3 łączyła się z A6 i A10. Następnie A3 idzie trochę innym śladem niż obecna S3, ale ogólnie przechodzi koło tych samych miast. Jednak w moich planach A3 dochodziła nowym śladem jedynie do Jawora. Później w śladzie DK3 szła przez Jelenią Górę do Szklarskiej Poręby Jakuszyc. Autostrada A4. Tutaj za bardzo nie ma co omawiać. Poza małymi zmianami biegnie obok tych samych miast co obecna A4. Jedynie jej zakończenie planowałem w Mendyce, a nie w Korczowej. Autostrada A5. Również zaplanowałem ją podobnie jak obecna S5. Rozpoczyna się koło Warlubia i przez Bydgoszcz, Gniezno, Poznań i Leszno dochodzi do Wrocławia. Tutaj jednak z jakiegoś powodu zaprojektowałem ją z dala na zachód od stolicy Dolnego Śląska. Nie mam pojęcia dlaczego tak dziwnie to zrobiłem. Dalej moja A5 szła przez chwilę wspólnym śladem z A4 i następnie poprowadziłem ją do Kłodzka śladem drogi S8, która dziś ma już decyzję środowiskową. Autostrada A6. Tutaj podobnie jak dziś planowałem połączyć Szczecin z Trójmiastem. Ominąłem jednak Kołobrzeg w moim dziecięcym planowaniu. Teraz bym tak nie zaprojektował i uważam, że obecny przebieg w okolicy Kołobrzegu jest słuszny. Ciekawostkę zaprojektowałem w okolicy Wejherowa, gdzie zrobiłem łącznik w stronę Władysławowa. Podejrzewałem, jak byłem młody, że Władysławowo i okolice będą Mekką polskiego plażowania. Trójmiasto zyskało na mojej mapie obwodnicę podobną do budowanej właśnie obwodnicy metropolitalnej. Tym sposobem dotarliśmy do autostrady A7,
która jest przedłużeniem autostrady A6. Przez większość czasu A7 zaplanowałem podobnie jak obecna S7. W okolicy Warszawy A7 poprowadziłem po obecnej DK7 z Warszawy do Grójca. W moich wirtualnych planach A7 dochodzi do samej granicy ze Słowacją w Hyżnem. Omówię teraz drogi, które raczej nie powstaną, a pojawiły się w moim dziecięcym planowaniu. Zaprojektowałem autostradę A9 z Radomia przez Ostrowiec Świętokrzyski i Tarnobrzeg do Rzeszowa. Już wiadomo, że ta droga raczej nigdy nie powstanie. Jedni uważają, że dobrze, inni, że źle. Zaprojektowałem również drogę A46 z Częstochowy do Kielc. Mówi się czasami o drodze staropolskiej, jednak szanse na jej realizację uważam na tę chwilę za znikomą. Następnie Kielce drogą A74 połączyłem bezpośrednio z Lublinem. W okolicach Kielc zaprojektowałem autostradę A73 z Kielc do Tarnowa i dalej przez Jasło do Krosna. Po ponad 30 latach trudno mi powiedzieć, co miałem wtedy na myśli. Z jakiegoś powodu uważałem, że droga w tym miejscu powinna powstać. Narysowałem również autostradę A25 z Bydgoszczy przez Inowrocław, Konin, Ostrów Wielkopolski do Oleśnicy. Tam zaczynała się duża obwodnica Wrocławia. Teraz już wiemy, że ani autostrady, ani drogi ekspresowej tutaj nie będzie, ale za to będzie realizowana droga dwujezdniowa z Konina przez Kalisz do Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz dwa słowa o obwodnicach. W 1988 roku w moim dziecięcym planowaniu zaprojektowałem 4 wielkie obwodnice dużych miast. Były to Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Co można powiedzieć po ponad 30 latach od mojego planowania? Żadne duże polskie miasto nie ma jeszcze obwodnicy dookoła. W Warszawie nie będzie jeszcze przez przynajmniej 10 lat. W Krakowie będzie, ale pozostaje zagadka, co z węzłem Kraków-Mistrzejowice, o którym wspomniałem przy dedykowanym filmie. Wrocław buduje obwodnicę południowo-wschodnią, ale jest ona w przekroju jednej jezdni o 2 pasach ruchu, czyli można śmiało powiedzieć, że nie jest to obwodnica. W Poznaniu jest 70% obwodnicy w ciągu S11, A2 i S5. Jednak szanse na budowę brakujących 30% na chwilę obecną są mizerne. Na koniec pokażę jeszcze Polskę Wschodnią. Z Warszawy zaprojektowałem autostradę A61, ale w śladzie obecnej DK61, czyli przez Ostrołękę i Łomżę. Autostrada A61 łączy się z autostradą A19, która doprowadzona została od strony Białegostoku. W okolicy Augustowa zrobiłem rozwidlenie na A19 i A61. Okolice Białegostoku to autostrada A8 i A19. Cała autostrada A19 idzie dość podobnym śladem co obecnie budowana lub już wybudowana S19. Lublin postanowiłem jednak ominąć z prawej, a nie z lewej strony. Autostradę A17 skończyłem pomiędzy Krasnym Stawem a Zamościem, bo uważałem, że dalej jest za mały ruch na budowę wypasionej drogi. W sumie dalej tak uważam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taki nietypowy odcinek też się Wam spodobał. Pozdrawiam, Radek.